Dzień drugi. Dzisiaj mamy zamiar pokręcić się po Chinatown. No i w końcu jest słońce. Znaczy wczoraj późno przyjechaliśmy, więc dlatego nie ma. Jak widać, piwo jest dosyć drogie. Kosztuje prawie $7 singapurskich za półlitrowe piwo, czyli jakieś 21 zł za półlitrowe piwo. Tak, jesteśmy w sklepie sieci 7-Eleven, ale widzę tu jakieś kup jedno gratis, może takie. Tak jak mówiłem wczoraj, nie można kupić alkoholu między 10:30, między 22:30 a 7 rano. Zapuszczamy się w chińską dzielnicę. Także tutaj jest taka hala targowa Chinatown Complex, a tu mamy świątynię buddyjską, a konkretnie świątynię zęba Buddy. Podobno jest tutaj 7-centymetrowy ząb Buddy. 7,5. Akurat udało nam się trafić na jakąś ceremonię. Tu już ceny trochę lepsze, jeśli chodzi o jedzenie. Najsłynniejsza zupa tutaj w Singapurze, czyli laksa 3,50, czyli jakieś 10 zł. Tak, a teraz idziemy na Banda Street. Tutaj są podobno jakieś ładne murale. Co prawda byliśmy tu wczoraj, ale też fajnie to wygląda za dnia. Te stare chińskie domki, trochę w stylu kolonialnym. A to potwierdzenie moich wczorajszych słów, że jest tu bardzo zielono. Rośliny, które u nas trzymamy w doniczkach. Tak przynajmniej mówi Natalia, a ja jej wierzę. Potwierdzenie moich słów, że jest to świątynia zęba Buddy. Bardzo mocny zapach kadzidła.
rzecz bardzo charakterystyczna dla chińskiej dzielnicy. Nie widać pewnie tego bez powiększenia, ale suszące się pranie na takich długich wysięgnikach to jest coś, co bardzo kojarzy mi się z Chinatown. A tu można zamówić sobie sok z trzciny cukrowej oraz z kokosa. Co ciekawe, dopłaca się za brak lodu. Więcej kosztuje bez lodu niż z lodem. No bo więcej soku. Dobre. Nie ma dodanego cukru, tak jak w Wietnamie czy Indonezji. Orzeźwiające. A tu jest durian. Obiecałem sobie, że tym razem się z nim zmierzę i spróbuję go zjeść, ale to jeszcze nie w tym momencie. Durian, czyli najbardziej śmierdzący owoc świata. Ten budynek jakiś śmieszny, wąski. Taki wieżowiec. A tu stacja metra Chinatown. A tutaj sklep z tradycyjną medycyną chińską. Są tu rzeczy, które w niektórych krajach są zakazane. Nie podejmuje się zgadywania, na co są konkretne specyfiki. Ale zapachy są tutaj takie dziwne. Mega dziwne. Jakby jakieś sfermentowane ryby pomieszane z suszonymi owocami. Kolejny fajny mural. A tutaj jest restauracja z gwiazdką Michelin. Podobno jedna z najtańszych restauracji z gwiazdką Michelin. No dobra, tak to wygląda. Nie zamówiliśmy kaczki, tylko zamówiliśmy kurczaka, bo to danie gwiazdkowe to jest soja chicken noodle rice, czyli kurczak w sosie sojowym. I co? Na gwiazdkę? Teraz spróbuję. Jak kurczak w sosie sojowym. Kolejny fajny mural. I jesteśmy na kolejnym food courcie. Dodam tylko, że tamten kurczak kosztował nas 6,80, czyli jakieś 20 zł. I ta restauracja nie jest jedną z najtańszych, tylko jest najtańszą restauracją z gwiazdką Michelin. No trzeba przyznać, że tutaj naprawdę można zjeść tanio, bo to są takie dania za 3,50, 4. No czyli mniej niż 20 zł.
warto zwrócić uwagę, że tutaj kaczki czy kury podaje się z głowami. Najlepiej iść w takie miejsca, gdzie stoi kolejka. Tutaj stoi kolejka. Zamówiliśmy sobie takie zawijańce w plackach ryżowych, tak zwane popia. $2 singapurskie za sztukę. Anchin popia, tak to się nazywa. I tak to wygląda. Takie to słodkawe. Całkiem to dobre. W środku mamy warzywa, jakieś smażone cebulki. W smaku takie słodkawo-ostrawe, lekko mdłe, ale bardzo takie, no trochę sweet chili przypomina. Jedyny minus tego, że się trochę to rozwala. Zamówiliśmy sobie kawę. Dostaliśmy ją błyskawicznie. Pan z takiej konewki z zamontowanym dripem nalewał nam. I jest tak gorąco, że siedzimy tutaj, czekamy już jakieś 7 minut i ta kawa w ogóle nie stygnie. Pewnie się zastanawiacie, jak w takich miejscach wybrać coś do jedzenia. Zasada jest prosta. Albo bierzemy coś, co dobrze wygląda, albo coś, co znamy z polecenia, albo coś, co poleci nam lokalny sprzedawca. Jak widać, Leo Messi już zaplanował swoje życie po karierze. Kolonialna zabudowa w Chinatown, świątynia hinduska i nasz hotelik bez okna, spokojnie bez okna. Jeszcze raz świątynia zęba Buddy, a tutaj niska zabudowa Chinatown, a w tle wysoka. I kolejny food court, tym razem Maxwell. Ten jakby taki porządniejszy, bo tamten był taki bardziej syficzny. No i największy protip, o którym zapomniałem wspomnieć, oprócz wyglądu i poleceń warto się kierować po prostu tym, gdzie jest kolejka. To jest najlepsze polecenie. I tym, gdzie ładnie pachnie. W poprzednim food courcie, w którym byliśmy, toaleta była nie za specjalna, natomiast tutaj toaleta miała 4 gwiazdki. Nie wiem w jakiej skali, ale miała 4 gwiazdki. Miałem pokazać to wcześniej, jak wyciska się sok z trzciny cukrowej, a to pokażę to teraz. Pan wyciska, aż zostają same wióry. Na kilka razy. I taka przyjemność kosztuje około $3, czyli jakieś 9 zł niecałe. A jest bardzo dobre. O Jezu, jakie to jest dobre. Takie otrzeźwiające to jest. Teraz mamy znowu zieloną
lepsze niż z cytryną. To był plaster cytryny, to tak średnio. Oni tutaj też mają. Polecamy na Maxwell Food Court, to stoisko. Trafiłem w końcu na swoje królestwo. Jest stoisko z browarem kraftowym. Proszę, tutaj kraniki. Chyba trzeba będzie tu przyjść. Tak, zgodnie przyznajemy, że ten food court jest taki bardziej schludny. Nie śmierdzi tutaj. Jest tak bardziej porządny. Ale tam też było spoko, tylko tak bardziej lokalnie. Fajnie tutaj widać różnicę między, powiedzmy, niższą zabudową dzielnicy chińskiej, a już nowoczesną dzielnicą biurowców. Tak, Natalia dobrze zauważyła, że warte zwrócenia uwagi są klimatyzatory. A właściwie ich liczba. A tutaj te domy od ulicy, jak wyglądają. Tutaj widzę, że jest więcej takich jakichś hipsterskich, modnych knajp. Raczej dla turystów. Tak. Fajny stolik. Stoliki porobione z rurek. Kolejna świątynia chińska. To jest. Ta świątynia przed chwilą to była Tian Ho Keng Temple. Natomiast tutaj mamy muzeum na górę Dargah. Myślałem początkowo, że to meczet, a to jest muzeum. Muszę powiedzieć, że mega klimatycznie to wygląda, właśnie takie niskie chińskie budynki, a w tle te wieżowce. A tu w ogóle budynek, który porasta roślinność. W ogóle dużo fajnych takich oryginalnych budynków. Tu jest na przykład taki budynek, który ma takie pofalowane, zdeformowane fragmenty elewacji. Fajnie, naprawdę fajnie. Leci. A tu jest food court, nad którym wczoraj jedliśmy. Lau Passat. Z taką fajną wieżyczką. U podnóża takich cudów architektury.
A to jedna z głównych atrakcji Singapuru. Niestety musicie sobie ją wyobrazić, tak jak i my. Musimy sobie wyobrazić, jak wygląda. Jest to Merlion, czyli taki pół lew, pół ryba. Na szczęście postawili mniejszego. Tutaj po tej stronie, przy tym Merlionie, jest tak dosyć turystycznie. Tutaj mnóstwo ludzi pozuje w jakichś dziwnych pozach, próbując podtrzymać budynki albo nie wiem, żeby woda skapywała im na ręce. O, masakra, co za żenada. No, tak, o tym mówię. 1, 2, 3, go! O, a tutaj Merlion. Pięknie. 哇，翻船了！ Także tak, ten budynek, który wygląda jak durian, czyli ten, to jest Esplanade, to jest teatr, czy też teatry. Uciekliśmy stamtąd, bo było tam zbyt duże nagromadzenie japońskich turystów. Znaczy nie wiemy, czy byli z Japonii, prawdopodobnie nie. Wyglądali jakby przybyli szkolenie w Japonii. Tak, z bycia wkurzającym turystą. Chyba zbiera się na deszcz. Kolejne ciekawe centrum handlowe. Jesteśmy w kolejnym food courcie, tym razem w centrum handlowym pod Marina Bay Sands. No i to już bardziej przypomina nasze food hole, jeśli chodzi o standardy sanitarne. I tu najprawdopodobniej zjemy. Tym razem zamówiliśmy coś po chińsku. Bardzo taki lekki. Tak, to jest Shanghai noodles with pork, czyli wieprzowina z makaronem po szanghajsku, a tu są wontony z wieprzowiną w zupie. Jeśli zastanawiacie się, czemu jest tutaj tak dużo kuchni chińskiej, to dlatego, że w Singapurze mieszają się trzy główne kultury: malajska, chińska i hinduska. Więc dania, tak samo w Malezji, dania tej kuchni można tu spotkać bardzo często. Pierożki wonton smakują jak pierogi z mięsem, tylko w cieście ryżowym. Rosołek bardzo cienki. A jak u Ciebie? Spoko, rosół dużo lepszy niż na Polsce. Tak. Wieprzowina po szanghajsku. Dobra, dajcie sobie. jeszcze. Na pytanie, czy zamówiłbym jeszcze raz wieprzowinę po szanghajsku, odpowiadam tak, była bardzo dobra. Czy zamówiłbym jeszcze raz wontony w zupie? Tak, ale nie w zupie. Były bardzo dobre, ale ta zupa była taka cienka i bezpłciowa. Kawę dostaliśmy błyskawicznie. Jest czarna jak smoła i gęsta. Kosztowała $4 za dwie, czyli 12 zł za dwie kawy,
czyli bardzo tanio. W Polsce ciężko dostać taką kawę, ale ona już była wcześniej przygotowana. Nie jest to żadna kawa z ekspresu. W smaku raczej robusta, tak bardziej smakuje jak kawa wietnamska. Ale niestety musimy pić ją na stojąco, bo oddaliśmy swoje miejsce komuś i teraz nie możemy znaleźć miejsca na wycieczkę. Singapurska tradycyjna. No. O. Doczytałem, że jest to tradycyjna singapurska Hainan Coffee z arabiki i robusty. Często dodają skondensowane mleczko, tak jak w Wietnamie. Tak. Cukier też jest obowiązkowy, ale poprosiliśmy bez. A tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że jak wchodziliśmy tutaj do tego centrum handlowego, to zaczęło lekko kropić, a teraz to po prostu jest ulewa, że ho. Więc sporo się schowaliśmy. Może też dlatego nie możemy znaleźć miejsca, bo wszyscy inni też się schowali. Dobra kawa. Na tych tutaj szybach widać, jak spływają strumienie deszczu. Plus takiego klimatu jest taki, że ten deszcz się wypada, pada tylko raz dziennie, wypada się i już go nie będzie i będziemy mogli dalej iść, zwiedzać. Tak właśnie mocno pada. Deszcz jest taka forma. Tak, tak, podczas tego deszczu jest jeszcze cieplej, jak w takiej zaparowanej łazience, nie? Jakby gorący prysznic, jakbym brał, się czuję. O. Ale za 20 minut powinno przejść. Jesteśmy w środku Marina Bay Sands. Chcieliśmy wjechać na górę na zachód słońca, ale niestety się rozpadało. Liczyliśmy, że się deszcz skończy, ale on się za bardzo nie chce skończyć. I powiedziano nam, że i tak nie ma szans, żebyśmy weszli, bo się z dziennym wyprzedzeniem bilety kupuje. A tak w ogóle to się obawiają tego, że będą pioruny, nawet jak się deszcz skończy, więc raczej marne szanse, że wejdziemy. Jest jeszcze druga opcja, można iść do restauracji i wypić drinka, nawet chyba nie trzeba go zamawiać, ale po prostu przez restaurację wjechać na górę, ale najprawdopodobniej nie wpuszczają w sandałach. A zgadnijcie, co mamy? Ale już w Adidasach nie puścili chyba. No więc raczej nie uda nam się wejść na observation deck ani przez restaurację, ani normalnie, tak jak zwykli turyści, więc możemy tą kasę po prostu Przypierdzielić w kasynie. przepierdzielić w kasynie. No nie poszalejemy. We once met for the back turns, for the back turns. I'm the desert in your hand, until you're here, until you're here. Cairo, where we once met for the back turns, for the back turns. I'm the desert in your hand until you
nasza ostatnia noc w Singapurze przed wyjazdem do Malezji. Jutro jedziemy do Malaki, więc sypnę jeszcze ciekawostkami o Singapurze. Właściwie to nie są ciekawostki, tylko fakty. Singapur to jest jedno z 3 państw, miast po Watykanie i Monako. Tak, a w ogóle Singapur był częścią Malezji po ogłoszeniu przez Malezję niepodległości. Singapur był częścią Malezji, ale chyba w 63 albo 65 został wyrzucony z Malezji, bo się nie zgodzili na jakieś zmiany konstytucyjne. Podobno Malezja do tej pory żałuje, ponieważ Singapur rozwinął się lepiej niż Malezja. Food court, w którym byliśmy wczoraj, dzisiaj tętni życiem, zwłaszcza, że jest piątek i jest wcześniej trochę. Zamówiliśmy sobie, co to jest? Chicken, kurczak grillowany z ryżem i jajko w sosie sojowym, a to jest tradycyjna zupa tutejsza w Singapurze i Malezji, laksa z kurczakiem. Tak, zupa ta smakuje bardzo podobnie jak zupy tajskie. No trochę inny jest posmak. Jest to zupa na mleczku kokosowym. Taka lekko pikantna. Kurczak taki gotowany na parze. I jajko w sosie sojowym. Bardzo dobra. Wszędzie pełno. Ale fajnie. No wczoraj tu byliśmy tak późno, nie? To już było pozamykane, poza tym był czwartek. No dokładnie. Jesteśmy na Club Street, ale raczej nie ma tutaj klubów takich, jakie znamy z Europy. Raczej tak klimat pubowy. Jest trochę tutaj tych pubów. Jeżdżamy, więc czas podsumowań. Jak Ci się Natalia podobał Singapur? Fajne miasto, bardzo czyste. Nie jest aż tak drogie jak mówią, ale generalnie jest drogie. Nie jest tanie. Nie jest to Azja Południowo-Wschodnia taka. Alkohol drogi. Alkohol drogi. Wyjście do knajp, takiej restauracji też jest drogie. Tak. Natomiast bardzo ładne to miasto, takie normalne. Wszystko tutaj takie widać, że jest wymuskane. Guzika na punkcie czystości w każdej Tak. toalecie. Tak. Instrukcje. Dobra. Generalnie polecamy. Mi się bardzo podoba Singapur. Ale jeśli chodzi o liczbę dni zwiedzania, no to myślę, że 3-4 dni to maks. Chyba że ktoś bardzo lubi chodzić po muzeach. I zaliczyć te wszystkie atrakcje. Nie, no bo jak To znaczy, żeby nie było. W Singapurze można i zwiedzać miesiąc, bo jest tutaj tyle rzeczy. Natomiast miałem na myśli to, że żeby zobaczyć najważniejsze atrakcje, wystarczy kilka dni, moim zdaniem. Tak, więc przyjeżdżajcie, jest fajnie, jest ciepło, jest czysto. Kciuk dla zarysu.